Cześć, witam wszystkich. Witamy. Dzisiaj mamy dostawę kombajnów Rostermasz. Za nami Acros. Z nami jest Przemo, cześć. Witam. Menadżer od kombajnów i pras. Przemo, silna ekipa. Dokładnie. Dzisiaj Was poinformujemy o produkcie naszym, czyli kombajnie Acros, ale nie tylko, ponieważ mamy parę ciekawych informacji na temat gwarancji odkupu kombajnów oraz zakupu kombajnów nowych w wymianie na stare. Na początku Przemo Parę słów o kombajnie. Właśnie. Jak widzicie tutaj po długiej podróży znowu odwiedził nas kombajn, tym razem Acros 595. Jest to model, który na wschodnim rynku, czyli tam, gdzie jest produkowany, ale zresztą nie tylko w Rosji, ale w Kazachstanie i w krajach bałtyckich, jest to najlepiej sprzedający się model, chociaż tam akurat to nie jest 595, tylko 580. 595 jest przeznaczony na rynek europejski, wiadomo, wszystkie normy europejskie spełnia. Dodatkowo ten kombajn jest mniej więcej 10% bardziej wydajny od modelu 580. No i Acros pokrótce posiada wszystko to, z czego jest Rostermasz słynny, czyli duży bęben, czyli hydropulsatory, czyli jam control. Tak. Znaczy można powiedzieć tak, że to jest kombajn, który jest produkowany w największej ilości. Dokładnie Ja bym powiedział, że nawet chyba nie ma kombajnu, który jest produkowany w takiej ilości na świecie. Jakikolwiek model, Tak. jeżeli patrzymy na modele, to Długi czas zdecydowanie produkcji, cały czas jest w produkcji, a przede wszystkim w Rosji. On pracuje na wielu strefach klimatycznych w różnych warunkach, od Kazachstanu przez Syberię do Ukrainy, także jest przetestowany na wszystkie możliwe sposoby, we wszystkich możliwych miejscach pracy, mówiąc krótko. Dokładnie. No tak, w Rosji te kombajny w niektórych rejonach, gdzie wydajność zbóż sięga 2,5-3 tony, no to pracują nawet z 12-metrowymi headerami, także tak jak tutaj jest powiedziane, praktycznie pracują w każdych warunkach, przy różnych rodzajach i przy różnej wydajności zboża. Od niedawna mamy wprowadzony na kombajny Acros, ale nie tylko na Acrosy, bo na wszystkie kombajny do każdej umowy, którą klient zawrze, gwarancję odkupu. Gwarancja odkupu polega na tym, że klient ma wpisane to, że gdy po 4 lub 5, 6 latach będzie chciał kombajn wymienić na inny, nowy, my gwarantujemy cenę odkupu. Cena odkupu jest gwarantowana według dwóch parametrów: ilości motogodzin i ilości lat, które kombajn przepracował. Na przykład dla kombajnu, który przepracował od 250 do 500 motogodzin i ma 4 lata, wartość odkupu jest 67%. Tabela odkupu jest dołączona do umowy kupna-sprzedaży, my ją wyświetlimy dla Was, możecie sobie zobaczyć. W każdym razie to jest nowy produkt, który potwierdza to, że firma Korbanek odkupi kombajn od klienta przy zakupie nowego kombajnu. Zgadza się, zdecydowaliśmy się w ogóle na coś takiego, bo w tym roku coraz więcej klientów, którzy wcześniej od nas kupili kombajn, czy to Nowa, czy to Vector, w tym roku mamy coraz więcej zapytań o możliwość wymiany na większy model, czyli klienci kupujący Nową chcą zmienić na Vectora i klienci kupujący Vectory są coraz bardziej zainteresowani kombajnem bardziej wydajnym, czyli właśnie Acrosem. I przez tą ilość zapytań, które się pojawiają, stworzyliśmy właśnie taki nowy program odkupu kombajnów. Oprócz tego oczywiście mamy jeszcze drugi program dla kombajnu Nowa. Polega on na tym, że każdy właściciel bizona, który ma bizona, może się zgłosić do nas, wpłacić wartością tego bizona na kombajn Nowa, wyjedzie nowym kombajnem na żniwa, który może potem spłacać w dogodnych dla siebie ratach. Oprócz tego oczywiście każdy kombajn, który oferujemy, można nabyć za pomocą wpłaty maszyny. Ktoś ma ciągnik czy inną maszynę w rozliczeniu, my ją wyceniamy, wartość tej maszyny może być wpłatą na kombajn, także w tym momencie czy mamy jakiś ciągnik, który już nas niepotrzebny, czy maszynę, które zmieniliśmy technologię, można to wykorzystać do wpłaty własnej, do zakupu nowej maszyny. Ja mam tutaj parę pytań do Przema, bo tak, kombajn Acros to jest taki dosyć specyficzny kombajn i on jest bardzo rozbudowany i to jest bardzo wydajny kombajn. I tak może byśmy zaczęli, bo tak, mamy tego Acrosa, jakie headery do niego są? W Polsce oferujemy headery 6 i 7 metrowe i to jest ogólnie
tak przyjęte na europejskie rynki, no i tego się trzymamy, czyli mamy 6 albo 7. No tak, ale mamy teraz uprawę rzepaku. Stoły. Stoły do rzepaku montujemy polskich producentów. Głównie chodzi o to, że no wiadomo, koszty transportu, czegoś takiego, no raczej by się nie kalkulowało sprzedawać stołów, które oferuje Rostelmash na rosyjskim rynku. Ale kombajn Acros to jest już duży kombajn, tutaj można powiedzieć, że można go użyć także w kukurydzy. Jak najbardziej. Ma przezbrojenie, ma wszystko, a headery? Ma headery zdecydowanie 6-rzędówki. My polecamy 6-rzędowe, chociaż też zdarzają się klienci, którzy decydują się na 8-rzędowe, ale wiadomo, jeżeli jest słaby rok kukurydzy... Szczególnie polecamy Capello. Zdecydowanie Capello, który mamy w sprzedaży. Maszyna sprawdzona i potwierdzona przez wszelkich użytkowników. Klienci, którzy kupują Capello, praktycznie już na inną markę nie patrzą, także Capello, 6, 8 klienci chcą, ale staramy się od tego ich odżegnywać, bo mówię, jak jest słaby rok, 8 jak najbardziej, no ale ostatnio był bardzo dobry rok i te 8 trochę dłużej już Mamy kombajn, się mówi, że kombajn ma serce, ale właściwie według mnie to ma 2 serca, bo zespół obłotowy to jest raz, a silnik to jest drugi. Jak wygląda zespół obłotowy? Zespół obłotowy, czyli klasyczny, bęben mucący o średnicy 800, czyli wizytówka Rostelmasha, 10 cepów. Do tego odrzutnik. Nie ma tam dodatkowych bębnów separujących. Jest duże klepisko. Kombajn sobie doskonale radzi z separacją zboża, czy to na klepisku, czy na sitach. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych. Oprócz tych podzespołów ważna sprawa to jest komfort pracy operatora. Zgadza się. Czym się różni ten Acros od innych kombajnów? No w tej chwili w Acrosie mamy nowy terminal sterujący. On tak naprawdę nazywa się tak samo, on troszkę inaczej wygląda, w tej chwili jest czarnego koloru. Została też zmieniona szata graficzna, to nie jest żadna tam jakaś tam rewolucja, z tym, że zostało to wszystko poprawione, czyli czyli bardziej czytelne. Jest bardziej czytelne, graficznie jest trochę inaczej rozwiązany, natomiast wszystkie funkcje, które były w tamtym, są zachowane. Z tego co widzę, kabina jest duża, przestronna, oczywiście klima, oczywiście ogrzewanie, no bo w kukurydzy zimą to już jesień jest, październik, to ogrzewanie musi być. Miejsce dla pasażera jest. Jak najbardziej. Czyli pełen komfort, mówiąc krótko, w kabinie. Z ciekawostek takich, bo ten kombajn słyszałem, że ma dosyć ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o wysyp zboża. Tak, w Acrosie jest, można powiedzieć, specjalny system zapobiegający zapychaniu się rury wysypowej. Jest to zrobione w ten sposób, że ślimaki wysypujące załączane są sekwencyjne. Na przykład przy wyładunku zboża najpierw zatrzymuje się ślimak w zbiorniku i przez jakiś czas ślimak w rurze jeszcze się kręci po to, żeby opróżnić tą rurę. Czyli nie ma tego zjawiska, że zamykamy rurę i się nam wysypuje na pole, mówiąc krótko. Oczywiście wysyp jest możliwy przy niepełnym rozłożeniu rury, a jeżeli chodzi o czas opróżniania tej rury, ten czas sobie można zregulować właśnie z tego terminala. Także, o ile dobrze pamiętam, to chyba jest zakres od 2 do 8 sekund. Powiedzmy tak, te kombajny już mogą obsłużyć w ciągu godziny prasy ile hektarów? No, to jest, wiadomo, że to jest płynne zawsze, ale powiedzmy pytanie, tak. Którzy klienci pytają, no są przypadki 3-3,5 hektara. 3 do 4 hektarów to wszystko zależy od łanu. Czyli co stoi, czy leży, czy to jest 8 czy 5 ton i tak dalej. Od warunków, jakie panują na polu. Czyli generalnie polecamy to na średnie duże gospodarstwa. Średnie duże gospodarstwa. Myślę, że tak do 500 hektarów ten kombajn. Na firmy usługowe jak najbardziej. Usługowe jak najbardziej. W kukurydzy już go testowaliśmy, już klienci nim jeżdżą. Klienci są zadowoleni. Bardzo, w ogóle Rostelmash, wszystkie kombajny są słynne z tego, że bardzo dbają o ziarno. Tak. Także klient daje radę po prostu. Teraz mamy nowe dostawy, część kombajnów jest pod klientów, wschodzi, przygotowujemy, przeglądy zdechowe przychodzą i wysyłamy do klientów, natomiast mamy jeszcze kilka kombajnów wolnych. Jeżeli ktoś chce, myśli o zakupie kombajnu, zapraszamy. Też trzeba pamiętać, że ten rok na razie jest fajny, jeżeli chodzi o wzrost plantacji, zbóż, rzepaku i tak dalej, natomiast jeżeli taka pogoda będzie wrzliwa, no to będzie problem z wydajnością i tak dalej i trzeba pomyśleć,
przynajmniej o albo dokupieniu kombajnu, albo zamiany na większy, bo wydajności trzeba będzie nadgonić. Na pewno tak. Poza tym no, chcę jeszcze przypomnieć o tym, że mamy ten program gwarancji odkupu, on już działa, można się zwrócić do naszych handlowców, do naszych dealerów, można dzwonić do Tarnowa. My to gwarantujemy, jest to wpisane w umowie. Każdy, który chce kupić ten kombajn, może z tego programu skorzystać. Dzięki. Dziękujemy bardzo.